Hej, cześć i czołem! Witamy Was z pięknego obiektu, jakim jest Slovakia Ring. Jesteśmy tutaj po to, żeby nakręcić, co widzicie, drugą część naszego filmu o teście opon Dunlopa. I tym razem, jak sama nazwa wskazuje, zrobiliśmy to w sposób sportowy. Tak. Na tyle, na ile umiem. Więc zapraszamy Was do oglądania tego odcinka. Jeśli chodzi o sport i nas, to no nie jesteśmy mistrzami świata, uczymy się jeździć, mamy bardzo duże, bo kilkuletnie już doświadczenie na małych obiektach i na placach. Natomiast chcieliśmy te opony sprawdzić na dużym torze, który imponuje, jeśli chodzi o przyczepność, długość nitki i abstrakcyjne prędkości, jakie tu można osiągnąć. Okazuje się, że tak na samym początku, że nasze umiejętności, które wynieśliśmy z poprzednich czasów edukacyjnych, mają znaczenie, ale nie mają bezpośredniego przełożenia. Więc dobrze jest, jeżeli chcecie jeździć bardzo dynamicznie na takich obiektach, jeżeli zakładacie, że w Waszej karierze motocyklowej chcecie uprawiać motorsport na dużą skalę, to plac daje mocne podstawy, ale nadal ta edukacja torowa jest zupełnie inna i trzeba to zrobić pod okiem instruktora. A my jesteśmy tutaj z Motorride'em i pod okiem instruktora próbowaliśmy swoich sił i przy okazji robiliśmy złe rzeczy oponom, czyli wrzucaliśmy je w sytuacje, które dla nich pewnie też były zaskoczeniem. Jesteśmy na torze, to są sygnały, które oznaczają kolejne sesje, także będziecie słyszeć silniki i dziwne dźwięki w tle, nie regulujcie odbiorników. Tak, jeżeli jesteście zainteresowani specyfikacją techniczną tych opon, dużo o objętniku, o profilu, o samej mieszance jest w naszym pierwszym odcinku. Tutaj będziemy się skupiali jakby na takiej praktyce torowej, także technikalia, zapraszam odcinek pierwszy. Jeśli chodzi o nasze umiejętności jazdy, bo to dla Was może być ważne, to przy nauce i przy popełnianiu błędów opony muszą czasami ratować skórę. Zawieszenie i opony to są takie połączone naczynia, które de facto ratują pampersa i okazuje się, że można wyjść z niejednej opresji, inwestując w odpowiednie gumy i serwisując zawieszenie. I my poszliśmy tą drogą. Znaczy poszliśmy też na łatwiznę, bo mamy opony do wszystkiego, takie uniwersalne. Także możemy i w mieście, i w turystycznie ich używać, podczas deszczu, brzydkiej pogody, na placu, no i właśnie podczas takich przejażdżek torowych również. I teraz trzeba przekonać oglądających, że uniwersalność opon jest do przyjęcia, jest czymś, co jest prawdziwe, bo jak coś jest do wszystkiego, to jest do niczego, tak się mówi. I okazuje się, że jeżeli my na swoich motorkach, które, no ja jeżdżę Gixxem 750 i mam założone Sport Smarty, a Gosia jeździ ZX4RR i ma założone Qualifiery Cory. I to są różne opony, a zastosowania w teorii są bardzo podobne. Natomiast Qualifier Core jest przeznaczony dla mniejszych pojemności i to się jak najbardziej sprawdziło. Tak, dokładnie. Potwierdzam, że ten duet pasuje. A Sport Smarty Mark IV są oponami, które stawiają wysoko poprzeczkę, jeżeli chodzi właśnie o uniwersalność i Dunlop, dając nam te opony, powiedział, że możemy mówić co chcemy. Także słuchajcie uważnie. Padał deszcz. Było 7 stopni, ulewa, tęcza, hipotermia, mróz, tragedia. Ale na torze, jak jechaliśmy właśnie, żeby odstawić motocykle na tira, który zabrał je właśnie tutaj. I okazało się, że opony w warunkach, które powodowały, że nam już było bardzo zimno, bardzo źle, mimo że mamy naprawdę niezłe ciuchy, a było zarąbiście mokro i wcale nie było bardzo ślisko. Oczywiście jechaliśmy ostrożnie i nie schodziliśmy na kolano, ale były wszystkie atrakcje typu kolejna, tiry, skrzyżowania, białe pasy i te opony dawały sobie radę. W sensie nikt nie gnał, jechaliśmy normalnie i staraliśmy się jakby celować w czarne i raz na jakiś czas patrzeć, czy ta droga przed nami dalej nie płynie. Było stabilnie, z przyczepnością, bez żadnych niespodzianek. Drugi etap, który nagle wypłynął, czyli dojechaliśmy tu, jest plus 20 stopni parę, opony się zmarszczyły, rozgrzały do tego stopnia, że zaczęły wyrzucać z siebie takie kulki. I zbierać też gumę. I zbierać gumę z asfaltu, także naprawdę nagrzały się do tak wysokich temperatur, że widać na nich ślady tej eksploatacji i nadal cholera trzymają. I nawet jeżeli za późno zahamuję w zakręcie, za wcześnie wyjdę na gaz, za późno wyjdę na gaz,
to wbrew pozorom te opony znosiły to bardzo dzielnie i ani razu nie miałem sytuacji takiej, kiedy miałem wrażenie, że motocykl się zdestabilizował albo że był jakikolwiek uślizg. A nauka była taka, że pod okiem instruktora, który tu zresztą stoi obok, poprawiłem swój czas o prawie o ponad minutę. Minuta tam prawie 30. Jakby, no to jest przepaść. I okazuje się, że te opony zniosły to z godnością. Brawo! Brawo! Jest nad czym pracować, ale nadal jest czym pracować. Nic tu się nie stało takiego, co spowodowałoby we mnie jakiekolwiek zwątpienie w to, że mogę pójść dalej, mocniej, szybciej. Wszystko jest już w mojej głowie, jeżeli chodzi o problemy. I tak naprawdę mam pracować głównie nad swoją głową i na tym, żeby tą nitkę toru opanować. Bo jazda na torze to jest też taki dziwne zjawisko, że trzeba po prostu zapamiętać, jaki jest najbardziej optymalny przejazd. I jakby, jak już to zapamiętacie, to potem się okazuje, że trzeba to powtarzać. Ja przed wyjazdem na Slovakia Ring byłam bardzo zestresowana. Obawiałam się tego, że tu są właśnie duże prędkości, przeciążenia, że sobie po prostu nie poradzę i to właśnie taka świadomość, że mam opony sprawdzone, na których już sobie pojeździłam, które mnie zawiodły, które przetestowałam już w Modynie i też na placu, no i też podczas deszczu. Dzięki temu byłam pewna, że okej, tutaj nie będę miała żadnych niespodzianek, jeżeli chodzi o motocykl, bo znam go, znam jego możliwości i ograniczenia. No jedyne co, to po prostu muszę popracować nad swoją głową i techniką. No i tak oczywiście było. No dzisiaj mieliśmy 6 sesji, więc naprawdę już jesteśmy zmęczeni, rozjechani, rozjeżdżeni, więc mamy to za sobą. No ale to, co mogę powiedzieć, właśnie, że fajnie się czułam na tych oponach. Nie było żadnych uślizgów, nie przepołowałam żadnego zakrętu, no bo też jeżdżę za wolno niestety, tak? To, czego mi brakuje, to jest prędkość. Gdzieś mam tylko blokadę w głowie, że się boję bardziej rozpędzić. Już fajnie zluzowałam górę, patrzenie, barki, łokieć już wystawiam i tak dalej. Ten w ogóle tor bardzo mnie onieśmiela, więc dół prawie że nie pracuję. Tak może wystawiam kolano, pupy nie suwam na razie z kanapy, ale też nie odczuwam takiej potrzeby. Jeżdżę wklejona dołem ten motocykl i sam balans z góry na tych takich długich zakrętach, długich łukach, ogromnych patelniach, no daje mi taką niesamowitą frajdę. I toczy się puchę bardziej, mniej, no wszystko idzie bardzo gładko. Ten motocykl, rzędowa czwórka, żadnych szarpnięć, niespodzianek, wibracji, czegoś nieprzewidzianego, to daje mi ogromny komfort dla takiej osoby, która szuka właśnie tej płynności, przewidywalności, takiej pełnej kontroli zostawienia tej pracy takie nad własną psychiką i tym, co tam w głowie klepki jakieś nie stykają, żeby w końcu to połączyć i żeby ta prędkość też w końcu weszła, no ale może kiedyś, nie wiem kiedy. Posłuchajcie, jesteśmy normalnymi zjadaczami chleba. Motocykli używamy codziennie. Ja jem bezglutenowy chleb. Oczekujemy od opon tego, żeby były w miarę uniwersalne i te opony rzeczywiście to robią. Różnica między tymi oponami jest w zastosowaniu, jeżeli chodzi o pojemności, o moce i o zużywanie. Jeżeli mamy cięższy, szybszy, mocniejszy motocykl, to ta dwuskładnikowa tylna opona może okazać się, że będzie plusem, bo będzie się wolniej zużywała. Jeżeli macie lżejszy motocykl, który nie dysponuje ogromną mocą, to jednoskładnikowa opona jest szansa, że spełni Wasze marzenia. Dodatkowo nie będzie miała zmiennej tej wartości przyczepności, niezależnie od kąta, na jakim będziecie jechać. My też nie stosujemy żadnych grzewczych kocy. TIR przywiózł motocykle, ale jeździmy jakby nawet tak naprawdę zmieniliśmy tylko odrobinę ciśnienie w giksie z tyłu, dlatego że opona zaczęła pracować, prawdopodobnie w wyniku jakiegoś mojego błędu i zeszliśmy z tego ciśnienia naprawdę ultra mało i to poprawiło bardzo dobrze pracę tej opony, więc też sugerowałbym Wam, żebyście przy jeździe takiej codziennej, normalnej pompowali swoje opony tak, jak producent motocykla sobie tego zażyczył, bo to inżynier, który to tam zaprojektował, wie, jak to będzie działało, a nie producent opon. Natomiast jak już będziecie na takim obiekcie, to pod okiem instruktora warto by było poprosić go o lekcję, albo przynajmniej, żeby rzucił okiem na Wasze opony, jak Wy je zużywacie, bo Wasz styl jazdy będzie łatwo rozpoznawalny i łatwo będzie też jakąś korektę włożyć w ten styl. Po oponach ich poznacie. Po oponach ich poznacie. Więc jeśli będziecie mieli jakiekolwiek pytania dotyczące tych dwóch modeli opon, to my będziemy je katować dalej i będziemy jeździć wszędzie na tych oponach, ponieważ, tak jak wspomniałem, jeździmy codziennie. Ja na razie żadnych wad tych opon nie znajduję. Mogę je porównać do Michelin, które gdzieś tam wcześniej mieliśmy, których też używałam wszędzie i które mnie nigdy nie zawiodły, więc jest podobnie. To mi się wydaje, że jest lepszy i fajnie mi się skręca, ale ja miałam Michelin z Gladiusem. Tutaj mam bardziej usportowiony motocykl, jest inna geometria, on jest też taki fikuśny, fajny, więc też te wrażenia mogą z tego połączenia właśnie wynikać. Zobaczymy, jak te opony będą się używały, również wyłupały, bo jak na razie jest
maj, a temperatura max 20 stopni, więc nie jeździliśmy przy 30 stopniach. Nie mieliśmy takiej okazji tutaj sprawdzić ich w wyższych temperaturach, również i na dalszych trasach, więc to wszystko przed nami. Będziemy Was na bieżąco informować i zobaczymy, jak te opony będą wyglądały w październiku, w listopadzie. Zobaczymy, czy dalej będziemy zadowoleni, jak ta blacharka będzie wyglądała, czy nie będą tutaj inne części poza gumą też sunęły po asfalcie. Podsumowując, Tak. jeśli szukacie uniwersalności w oponach, to okazuje się, że można osiągnąć taki pewien kompromis. I na kolano zejść, tak jak Tak, w na kolano przypadku. bez problemu i nie potrzebujecie opon z najdroższych tylko do sportu, slicków czy czegokolwiek innego, bo te rozwiązania, które się sprawdzają w sporcie, nie sprawdzają się w pozostałych aspektach życia, więc nie dajcie się załapać w taką spiralę. Uniwersalne opony, jeżeli nie chcecie robić najlepszych czasów na świecie, nie macie ambicji do tego, żeby być najlepszym we wszystkim i pobić, nie wiem, mistrzów Polski, świata i całej reszty, to uniwersalne opony dla nas sprawdziły się bardzo dobrze. Właśnie ta uniwersalność też gwarantuje często to bezpieczeństwo, tak? Bo w każdych warunkach ta opona się sprawdzi, oczywiście określonych jakby parametrach, tak jak nie będziemy tutaj poza limitami jeździć i właśnie to, co dają mi te opony, to jest takie właśnie bezpieczeństwo i ten komfort, że czy pojadę na tor, czy na plac, czy będzie padało, nie padało, czy pojedziemy sobie na wycieczkę, ja po prostu mam oponę, która sprawi, że będę Nie trzeba o niej czuła myśleć. się po prostu bezpiecznie, Tak. będę mogła jeździć płynnie i dla mnie to jest najważniejsze i jak na razie to wszystko mamy. No to tyle. Bardzo dziękujemy za oglądanie i cierpliwość i do zobaczenia w następnym filmie. Hej! Hej!